Dzień dobry, dzień dobry. 20. No dziś miodobranie. Miodobranie numer 3. Mam nadzieję, że nie wyjadły za dużo przez ten tydzień, co mnie tu nie było, bo znowu byłem poza domem. Zobaczymy, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w ulach. Widzę, że latają nadal na spać i częściowo na facelię, być może lipę, ale lipa to chyba jeszcze nie zaczęła nektarować u mnie. Chociaż kwiaty już się pojawiły. No ale najpierw Wam się pochwalę głupotą, jaką zrobiłem. O, pszczółka jakaś wściekła przy mnie lata. A już miałem powiedzieć, że właśnie nic przy mnie nie lata, więc na pewno mają kupę pożytku. Głupotą, jaką zrobiłem, jeśli chodzi o odkłady. Więc jest sobie stojak. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie... O, tutaj był odkład zrobiony 2 tygodnie temu. O, już przestała latać. 2 tygodnie temu zrobiony z demeterki. To był odkład taki, którego nie chciałem robić. Demeterka wtedy miała 4 miodnie, było kupa pszczoły. Ramki gniazdowe były w miodniach, chyba 4. No ta demeterka była za silna już wtedy na koniec rzepaku. No i dostałem matkę od znajomych, nie wiedziałem, co z nią zrobić. No to mówię, no podstawa to jest demeterka, żeby ją trochę osłabić. No więc zrobiłem odkład z tej demeterki. One matkę ścięły i tak sobie były, bez matki. Ponieważ były długo bez tej matki, chyba 2 tygodnie, więc ja w momencie, gdy chciałem zrobić już odkłady 4 sztuki, bo przyszły mi matki, 5 sztuk. No to mówię, rozgonię ten jeden odkład, no bo ja nie wiem, czy tam są trutówki już, czy jeszcze nie ma. Pewnie matki nie przyjmą, matki są nasiennione sztucznie, więc wiadomo, to jakieś tam pieniążki kosztuje. Szkoda mi było podkładać do tego odkładu, bo nie byłem pewny, czy są trutówki. No i mówię, rozgonię. No i jak to było na filmikach przedstawionych jakiś czas temu, rozgoniłem. Ten odkład był mniej więcej w tym miejscu. Później poustawiałem te tutaj stojaki, że tak powiem. No i postawiłem nowe odkłady. 5. odkład, ten zielony, co widzicie, stał dosłownie w tym miejscu, czyli jakieś pół metra od rozgonionego wcześniej odkładu. No i jaki był tego skutek? Skutek był taki, że ja sobie pomyślałem, że pszczółki sobie polecą tam do uli i tak zostaną pięknie przyjęte przez nowe siostry i znajdą sobie domek i nie będą musiały tutaj sobie latać, błąkać się i tak dalej. No niestety było inaczej. Pierwsze 2 odkłady od strony tego zlikwidowanego odkładu były dosyć mocno rabowane, szczególnie pierwszy, ten właśnie zielony. W tym zielonym ramki były poszarpane, było dosłownie, no nie było co zbierać. O dziwo matka w klateczce jeszcze funkcjonowała. Więc ja ten odkład zostawiłem otwarty. Te pszczoły rabujące, one tam sobie pewnie zjadły wszystko, co chciały. Podejrzewam, że tam są, to później sprawdzę. Podejrzewam, że jeszcze jest czerw na ramkach niestety. Matkę szybko zawinąłem, otworzyłem klateczkę i wsadziłem do rodziny produkcyjnej bezmatecznej. Mocno bym się zdziwił, gdyby ta matka została przyjęta tutaj przez tą rodzinę bezmateczną, bo to była matka unasienniona sztucznie. Ale to zobaczymy chyba jutro, bo dzisiaj te miodobranie to ja nie mam czasu, już jest 9, ja jeszcze nie zacząłem. W każdym razie matka na bank w tamtym odkładzie by zginęła, więc nie miałem co z nią zrobić. No, wsadziłem do rodziny bezmatecznej, zobaczymy. Pozostałe 4 odkłady zamknąłem na głucho.
To było 3 dni temu. Temperatury w dzień były 23-24 stopnie. Tylko wczoraj było dosyć gorąco, w granicach 27. Pszczoły przed chwilą sprawdziłem, funkcjonują. Tu jak widać konsekwencją rabunku no, była troszkę nerwówka tutaj w tym odkładzie. No i wynik tego jest taki, że mam 4 odkłady. Dzisiaj dopiero otwarte wylotki, bo tak to siedziały na głucho. 4 odkłady, w których matki zostały uwolnione 5 dni temu. Nie wiem, czy funkcjonują. Wylecieć na pewno nie wyleciały, bo miały zamknięte wylotki, ale no, trzeba pamiętać o tym, że matki zapłodnione sztucznie mogą wylecieć na lot godowy. Nie wiem, czy zostały przyjęte, nie wiem, czy zostały ścięte. Wszystko będę sprawdzał jutro. Natomiast no, niestety głupotą było to, że robiłem odkłady i w tym samym dniu rozgoniłem stary odkład. Konsekwencje były dosyć opłakane, jeśli chodzi o rabunki. No ale to tak na przyszłość. Dobra, za dużo już nie będę gadał. Zaczynamy od strony lewej, czyli tam przed tym czerwonym daszkiem. No ja będę robił takie przebitki, bo to nie będę cały czas filmował. Widać, że jest nadbudowa, tu są 2 miodnie. Tak wygląda ramka zewnętrzna z drugiej miodni, a tak wygląda ramka druga z drugiej miodni. Także kupa roboty dzisiaj. Zaraz podsumuję, ile stąd wyszło. No dobra, słuchajcie, ja tradycyjnie nie będę szalał tutaj z wybieraniem im wszystkiego. Zostało im zabranych 9 ramek miodni, bo 5 jest gniazdowych. No nie jeden na upartego by je wywirował, bo zasklep jest u góry. Ale ja im je zostawię. 5 gniazdowych to jest 10 ramek miodni, więc jedna została chyba z górnej. Ona była za bardzo przyklejona do ściany. Zobaczcie, tutaj z tej strony nie ma nic, a z tej strony jest praktycznie cała zasklepiona, nie? Także zostawię im te 5 gniazdowych, niech sobie noszą na podwójnej miodni. I jutro się zastanowię, co z tym zrobić. Natomiast 9 takich dosyć fajnych rameczek miodni z tej pierwszej rodzinki mam. Ponieważ te pszczółki wchodzą i jeszcze pewnie będą wchodzić z 20 minut wysypane z tych miodni, no to ja nie będę robił ula obok. Pójdziemy sobie teraz do tego skrajnego tutaj, który ma deseczkę. No i tutaj po otwarciu ula nie mamy nic pod daszkiem, bo tutaj dokładałem 3. miodnię i pamiętacie, szukałem ramek, bo tutaj chyba były 2 miodnie zawalone, tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzę oczywiście. Ale 3. miodnia, jak widać, no przydała im się, bo coś tam już zaczęły składować i ta ramka na przykład jest już dosyć ciężka, waży gdzieś z dobre pół kilo. Tutaj też coś już jest, także te rameczki z tej 3. miodni na pewno dzisiaj tu zostaną i dobrze będą miały gdzie składać do jutra, nie? Także zdam relację. Podsumowanie tej ostatniej rodzinki, no to było rzeczywiście cacy. Ta 3. miodnia, która została dołożona, jest tutaj z 5 kg miodu łącznie na tych 6 ramkach. No 5 to może przesadam, za 3 kg miodu. Więc to zostawiam, czyli zrzuciłem na dół. Zamykam to tak do jutra na tych 2 miodniach, jednej pustej. W tym ulu odkładowym są 2 ciężkie ramki gniazdowe, duże, Dadanta. Natomiast z tej rodzinki jest tutaj pełen korpus, oczywiście spryskane mentolem wszystko. Znaczy przynajmniej woreczek oczywiście. Pełen korpus, no i tutaj jak widać 5 rameczek, nie? Czyli mamy 15 ramek plus 2 gniazdowe, to jest 19 ramek z tamtej rodziny. No i widzicie, te sobie teraz wchodzą. Idziemy na drugą stronę. A te sobie już weszły.
i można robić drugi ul. Tutaj ul z tym czerwonym daszkiem dokładanym. Tutaj również była miodnia trzecia dokładana, bo był bałagan pod daszkiem. Jeszcze nie sprawdzałem tej trzeciej miodni, może sobie zerkniemy teraz tak na szybko. O matko, no dobra. No ciężko to podnieść nawet. To jest dadant oczywiście, to przypominam niezorientowanym. O masakra. No dobra, to już chciałem powiedzieć, że analogiczna sytuacja, czyli trzecia miodnia zostanie w ulu do jutra, no ale chyba nie zostanie. To zdam relację. No dobra, i kończymy z tym ulem. Zostawiam 4 ramki gniazdowe oraz 2 miodne. Mógłbym je zabrać, ale tradycyjnie zostawiam. Nadbudowę na daszku też zostawię, mam nadzieję. Nie pamiętam, gdzie ona jest, czy z boku, czy na środku. To poprzestawiam ramki. I kończymy trzeci ul z 40, chyba 41. Tak, bo tu jest jedna. 41 ramek do wirowania plus 2 gniazdowe, które sobie czekają w tamtej odkładówce. Także w sumie 45 ramek z 3 uli, średnia 15. No to całkiem nieźle, jeżeli liczyć ponad kilogram z ramki, to wychodzi całkiem nieźle. Ale to dopiero 3 ule. Idę to wieźć do ciepłego samochodu i wypić kawkę. No i tutaj zapomniałem pokazać przy otwarciu. Zabrane 3 gniazdowe, jedna miodnia zlikwidowana, jak widać. 3 gniazdowe, czyli to jest 6 miodni, a zostało 6, więc 14 minus 6, 8 miodni zabranych, ale niezbyt takie ciężkie, w miarę chudziutkie, także nic specjalnego. To jest rodzina bezmateczna w tej chwili. Matki dzisiaj przychodzą do paczkomatu, 2 sztuki nieunasiennione. Zobaczymy, jutro spróbuję podłożyć. I jutro spróbuję złożyć ten 5. odkład, który zepsułem. I przy okazji sprawdzić tą rodzinkę, która była podkładana matka 3 dni temu chyba. A dzisiaj zabieram tu miód. Też tak nie za bardzo w sumie, że im przeszkadzam dzisiaj. No ale co poradzisz. Także ta tak zwana chora rodzina, ona oczywiście nie jest chora, bo tu już widziałem komentarze, że po co utrzymuje chorą rodzinę. Ona się nazywa chora, bo 1,5 roku temu była chora. Także tak ją nazwałem. Rodzinka numer 10. Dosyć dobrze, jest tu kilkanaście kilo miodu. Szczególnie te gniazdowe są wyjątkowo ciężkie. Gniazdowe przełożone do odkładówki. No i tutaj obok demeterki 3 potężne ramki gniazdowe. 4. przełożyłem do odkładu, oczywiście pryskając tam miętą, żeby nie było problemów. 4. pustą, no bo tam było trochę pożywienia, więc w odkładach się to przyda. Miodnie 2 tu były, ale były niepełne. Tylko dolna była pełna, więc chyba tylko 5 ramek miodni albo 4. Zaczekajcie, 4 gniazdowe były, więc tyle, ile brakuje na dole, tyle wziąłem. 6 ramek miodni. I to tyle z tej rodzinki, myślę, że powyżej 10 kg. To jest ta rodzinka obok demeterki. 3. tutaj w rzędzie. No i tutaj słuchajcie, drugi ul bezmateczny. Miał 2 miodnie, miał 4 ramki gniazdowe. Już się zacząłem zastanawiać, czy tu trutówka nie poszła. Ale skoro na tej jednej nowej gniazdowej nie ma czerwiu trutowego, to może nie. Została 1 ramka, więc ogólnie wyszło stąd 11 ramek. Takich średnich, że tak powiem. No ale 11 ramek. To tak ku pamięci. No i do metarka, słuchajcie, były 3 miodnie. Jest w tej chwili zostawione 1,5 miodni, czyli u góry 5 ramek, na dole 10. Szału nie ma, szczerze mówiąc. Zabrałem 7 ramek, bo ta 3. miodnia była oczywiście niepełna. Wszystkie ramki, które zostały w miodniach, są zapełnione w połowie. Jakiś tam delikatny zasklep. Albo sobie doniosą, albo sobie zjedzą, proste.
Także zostawiam. No i tak ku pamięci. Zostawione 6, zabrane 12, więc widać było 18 tutaj. W tych 6 tam za 2 kilo jest jeszcze spokojnie. A te 12 zabrane takie całkiem porządne. Także tyle z zielonego. No w tym niebieskim to taka ciekawostka w sumie, bo wszystkie ramki są prawie pełne. Ale zero ze sklepu. No i to tak jest nawalone. No ta akurat jest słabo tutaj z tej strony. Ale w dolnej miodni no jest tego naprawdę dużo. Więc nie mogę tego zabrać, nie? Zabrałem tylko 5 ramek. Chyba, albo 6. A 14 zostało. A, jedną gniazdową, taką naprawdę ciężką zostałem, czyli zabrałem 4 ramki. Jedną gniazdową zabrałem, tak. To się zgadza. Także tutaj, no następnym razem, jeśli nie zjedzą, nie? Tutaj w sumie analogiczna sytuacja, bardzo ciekawe. Miodu sporo na ramkach. Zostawione chyba 9 ramek z 2 miodni. Niewiele wzięte. Także niech sobie donoszą albo jedzą. Muszę przyznać, że tu popołudniem to dosyć spory ruch jest i to lecą tam za drzewa, więc to wygląda tak, jakby na bobik latały. Muszę się tam przejechać. Jadę już teraz wirować ramki. Ciekawe, co na tym bobiku. Zajadę. Taka drobna aktualizacja. Mamy drugi dzień, jednak wczoraj wszystkiego nie zrobiłem. Z krainki Primy zabrano 8 ramek miodnych i 2 gniazdowe, czyli liczymy 12 ramek. Bardzo dobry rok tej pszczoły od pani Gębalowej. Bardzo fajny. No i lecimy dalej. No i bym zapomniał nakręcić o motylkach. Zostało 9 ramek, w tym 2 pełne rzepaku, które kiedyś dostały w prezencie, nawet go nie ruszyły. Także głodne nie są. Miodnia druga zostanie zabrana, bo pięknie 9 ramek im wystarczy. Zostało zabrane 3 ramki gniazdowe i to takie fest. Tam podejrzewam jeszcze rzepak jest na tych ramkach gniazdowych. Naprawdę strasznie ciężkie, jedna ramka gdzieś ze 4 kg. Przypominam, że to dadant. I zostało zabranych tam do wózeczka 5 ramek miodni. Szkoda, że jesteśmy przed burzą, bo pszczoły reagują, wiadomo jak to przed burzą, nie? Także czuję tutaj wbijanie się w kombinezon. No ale co poradzić, no. Muszę dzisiaj to zrobić. Jeszcze za chwilę z alpejką będzie jeszcze większa przeprawa, bo dzisiaj tylko krainka Prima, motylki i alpejka. No i tutaj może pokażę te ramki z gniazda. To są te 3 z prawej strony, naprawdę bardzo ciężkie do wirowania. Myślę, że z 15 kilo tutaj z motylków zeszło dzisiaj. Może 14, coś koło tego. No ale wiecie co, to alpejka tu chyba pokazała spadziową siłę. Tu są 2 miodnie. Ostatnie ramki nawet są zasklepione. Tutaj jest 10 ramek, nie wiem dlaczego taka duża przerwa. Ale masakra, one mnie tu zjedzą przed tą burzą. Dobra, zdam relację. No muszę przyznać, słuchajcie, że się nie spodziewałem. Alpejka pokazała siłę. 18 ramek zabranych. Zostawiam im ten daszek i 2 ramki. Mam nadzieję, że do jutra będę się starał. No tutaj jest albo bobik, albo spać. Stawiam na spać. Nie próbowałem tego jeszcze. Chociaż wiecie co, mógłbym spróbować. No mamy spać. Spać raczej oczywiście liściastą, bo ja tu nie mam nigdzie żadnych jodeł i innego tematu. Ale pyszna. No dobra. Dlaczego się nie spodziewałem? Bo alpejka była rabowana pod koniec zeszłego roku. To był późny odkład z sierpnia, taka głupota pszczelarza. Zaraz po zrobieniu była rabowana, została wywieziona na inne pasieczysko
zaprzyjaźnionej pszczelarki, że tak to ujmę. Tam sobie postała na przyczepie chyba z 3 tygodnie. Została przywieziona tutaj, zakarmiona, przyzimowana. Słabo wyszła z zimowli, bo była słabym odkładem na jesień, tak? No i ona dopiero teraz rozpostarła skrzydła. Także zobaczymy, co się będzie działo z alpejką na lipie. I to jest ostatni ul, który dzisiaj jest do roboty. Ramki pooddawane. No jutro muszę tutaj przywieźć koniecznie alpejce. Aha, ramek ile zabieram? Chyba 32 z 3 uli plus 5 ciężkich gniazdowych, czyli można liczyć 42 albo jeszcze więcej, nie? Zobaczymy, ile z tego wyjdzie, ale chyba duże wiadro będę musiał przygotować. Te białe 43-kilowe, zobaczymy. 43 litrowe chyba. No już mi się pogubiło. Wiecie co, jest szczyt upału, zbliża się burza, pszczoły atakują. W tej chwili jest 29 chyba stopni, więc można już nie myśleć naprawdę. Także podsumuję to później i wkleję zaraz po tej części. I trzymajcie się ciepło. No jeszcze tylko taki status, jeśli chodzi o matki. No muszę przyznać, że jest dosyć ciekawie, bo w 2 rodzinach już nawet czerwią. Wszystkie 4 się przyjęły. Nie spodziewałem się tego, no ale to chyba raczej pozytywna informacja. Podłożyłem tutaj do tej chorej rodzinki matkę. Aha, co to ja mam za matkę właśnie? O, tutaj z przeglądu wyciągałem klateczki. Wiecie co, sobie zerkniemy, co to za matka jest, bo ja nie pamiętam. Wziąłem od Toma Primorska, Primorska VSH. Ale nie unasienniona, więc zobaczymy. Ważne, żeby poczuły przez parę dni troszkę matki, żeby nie poszły mi trutówki. No, nie wiem, czy tam nie ma trutówek. Przejrzałem 5 ramek. No niestety dzisiejszy dzień nie sprzyja zupełnie przeglądom. Wszystkie rodziny są wściekłe przed tą burzą. Się zbiera i się zebrać nie może. Została mi jeszcze jedna matka. Nie będę otwierał tej rodziny i sprawdzał, czy przyjęły tą 5., która tam była wzięta z tego zniszczonego odkładu, bo ona jest tutaj. To chyba sprawdzę sobie w sobotę i ta matka niestety chyba do soboty będzie też leżeć w klateczce. No zobaczymy. Jeśli chodzi o matki od Toma, czy też od kogokolwiek innego przesyłane do paczkomatu, słuchajcie, wiadomo, w paczkomacie to nie może długo leżeć, ale nawet w te upały te paczkomaty są klimatyzowane, z tego co ja wiem. Tam jak podejdziecie sobie, to no dosyć ostro pracują wiatraki w upały. No i pan mi potwierdził, że problemów raczej z tym nie ma. Matki były bardzo ładnie zapakowane w takie coś z dziurkami po obu stronach, jak widać, i w takim czymś. Także tlenu miały wystarczająco. Wszystko elegancko przyszło. Darmowa przesyłka, no bo 2 matki to macie 70 zł, więc jest za darmo przesyłka. Ja tam polecam. No i na dzisiaj kończę. 16:30. Jadę kręcić. Dzisiaj się nie będę chwalił tym potężnym fuck-upem, który miałem wczoraj. Myślę, że odrębny filmik zrobię, bo Polacy lubią, jak tam ktoś popełnia jakieś błędy, więc z tego co widzę, moje filmiki z błędami mają największą oglądalność, także no tu chyba jest delikatny rabunek powolutku. O, u góry pszczoły też tam sobie latają. Znaczy rabunek, no tutaj no nie będę się rozwijał. To ma związek z dniem wczorajszym. To szkoda słów na dzisiaj. Odrębny filmik zrobię ze swoimi wpadkami z 2023. Między innymi o tym odkładzie też opowiem.
bo to co wczoraj było, to była istna masakra. Dobra, to uciekam. Trzymajcie się. Kurde, chciałem zmierzyć ramkę, znaczy zważyć, bo jest taka ciekawa. Bo tutaj, no lipa jest. Kurde, ponad 2 kilo. A tu jeszcze ile pustych miejsc, zobaczcie. No masakra, nie? No ale jest gruba za to. Dlatego tak doszedłem do wniosku, że ją zważę. No to wygląda na to, że taki dodancik połówka, no to zdarzają się po 2,5 kg. Zresztą kiedyś chyba takiego ważyłem nawet. A jak ma 2,5 kg, to można liczyć 2 kg miodu, bo tak chyba 500 gram, tak teoretycznie trzeba odjąć na drewienko i wosk. Chociaż w tym przypadku może więcej na wosk. No ale taka ciekawostka. Końcówka jakoś mało gęsta. No i tak staram się zmieścić w 4. wiadro, nie? Dlatego te klocki tutaj. O, masakra. Ale rzeczywiście mało gęsta jest. Ciekawe czemu. No sprawdzimy reflektometrem. No i wyszło tak 16,5% w tej spadzi. Także miód premium, miód premium. Tu już słychać rój.